Cześć, tu Kamil. Przed nami kolejna lekcja z wykorzystaniem klocków NEMI oraz magnetycznych kart z liczbami. Dziś postaramy się połączyć aspekt symboliczny liczby z kardynalnym. Przećwiczymy zliczanie, liczenie w SPAK oraz ułożymy kilka rytmów. Tak jak w poprzednim filmie, podzielmy dzieci na mniejsze grupy, z których każda może pracować na innym zakresie. My dla ułatwienia wybraliśmy liczby od 0 do 10. Pierwsze ćwiczenie rozdzielimy na 3 etapy. W pierwszym przećwiczymy rozpoznawanie liczb zapisanych symbolicznie. W drugim odwzorujemy ciąg liczbowy. W trzecim dołączymy do tego aspekt kardynalny liczby. Zacznijmy od ułożenia kart z liczbami rewersem ku górze. Poprośmy, aby dzieci kolejno podchodziły, wybierały losową kartę, odczytywały zapisaną na niej wartość i ułożyły na tablicy. W ten sposób powstanie nam swego rodzaju szyfr. Następnie dzieci starają się w grupach odwzorować szyfr na swoich tablicach. No i układajcie u siebie na tablicy taki sam szyfr. Najpierw 4, potem 6. Teraz czas na podpisanie kart klockami NEMI. Ćwiczenie dzieci starają się wykonać na bazie doświadczeń z poprzedniej lekcji. Pamiętajmy, że istnieje wiele sposobów na podpisanie np. siódemki. Może to być 5 i 2, 3 i 4 lub 7 jedynek. Sprawdźmy na tablicy poprawność wykonania zadania, a następnie, tak jak w poprzednich ćwiczeniach, dzieci wykonują je w grupach. Uwaga, uwaga, jaka pierwsza liczba? 4. Pokazujemy swoje tablice. Mamy wszyscy 4. Kolejne ćwiczenie będzie świetnym wstępem do nauki doliczania, a w późniejszym etapie dodawania w pamięci. Aby zaangażować całą grupę, przydzielmy każdemu uczestnikowi zadanie. Pierwszy uczeń z drużyny podchodzi do nauczyciela i losuje 2 klocki NEMI. Kolejne dziecko łączy ze sobą klocki i zlicza ich wartość liczbową. Dzieci nieświadomie wykonują pierwsze dodawanie, nie dysponując jeszcze tą umiejętnością. Ostatni zawodnik podpisuje przykład odpowiednią kartą liczbową. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drugie osoby z drużyny liczą, ile udało im się wylosować. Liczymy wszystkie dziurki w naszych klockach. 4, 5. Bierzecie taką kartę i jaką macie ilość dziurek? 2 jedynki. Okej. Czas na liczenie w SPAK, które staramy wplatać się w lekcje jak najczęściej. Pomoże to uczniom w nauce odejmowania, która bardzo często sprawia problem w pierwszych latach szkoły podstawowej. Możemy robić to licząc w SPAK od zadanej wartości lub tak jak u nas, układając oś liczbową, tym razem w kolejności malejącej. No to kto podpowie jeszcze, co będzie przed dwójką? 1, 2, 0. I przed jedynką? 0.
Ostatnim zadaniem będzie układanie rytmów, które oprócz rozwijania oczywistych kompetencji matematycznych wspomaga również umiejętność dostrzegania algorytmów w otaczającym nas świecie. Wykonując to ćwiczenie na liczbach, zamiast na owocach czy koralikach, mamy możliwość ćwiczenia wielu umiejętności naraz. Rozpoznajemy tu przecież zapis symboliczny. Ukazujemy liczby w ich otoczeniu. Czy jak zobaczycie później, możemy nawet liczyć równą miarą. Zaczniemy od stworzenia kilku prostych sekwencji na klockach Nemi. Dzięki ich konstrukcji mogą te ćwiczenie wykonywać nawet dzieci, które nie potrafią jeszcze liczyć. Wówczas będą się posiłkować ich kształtem, układem dziur i wielkością. Kolor również odgrywa tu ważną rolę. Po upewnieniu się, że uczniowie zrozumieli zasadę, którą kierujemy się przy rozwiązywaniu tego typu zadań, możemy również przedstawić kolejne przykłady na kartach liczbowych. Każda z grup może spróbować wymyślić swój własny rytm, który postaramy się wspólnie dokończyć na tablicy. Kto ma pomysł teraz? Się zgłaszamy. Co będzie następne? 5. Albert, to zapraszam. Bierz piątkę i dokładaj. Kto ma pomysł, co będzie następne? Kto mówił? 4. Michał, zapraszam. O, 5. 5. Dokładnie. 5, co dalej? 9. Co dalej? 5. Co dalej? 10. Co dalej? 5. Świetnie. Uwaga, uwaga. No to kto zna zasadę, jaką kierowaliśmy się tutaj w tym zadaniu? Ja. Albert. Jaka zasada była? Że mają być piątki, a między liczby inne. Dokładnie. Na dzisiejszej lekcji zapoznaliśmy uczniów z zapisem symbolicznym liczb oraz ich aspektem kardynalnym. Ćwiczyliśmy zliczanie, liczenie w SPAK oraz pokazaliśmy, w jaki sposób zauważać prawidłowości, tworząc rytmy.